Cześć, witam wszystkich. Jesteśmy u mnie na jednostce, gdzie na co dzień, co trzeci dzień pełnię służbę, bo w straży pracujemy 24/48, także zapraszam do obejrzenia mojej jednostki. Nie jest to duża jednostka, aczkolwiek teren tutaj chroniony mamy całkiem spory. Mamy całą Trójwieś, miasto Wisła, Ustroń, Goleszów. Niektórzy mnie pytali, ile tu mamy wyjazdów, wychodzi tego do 1500 na rok, więc można powiedzieć, że 2-3 średnio na służbę. Oczywiście tutaj liczę z wyjazdami Ochotniczych Straży Pożarnych. Pracujemy w systemie 24/48, więc dosyć łatwo jest mi połączyć służbę z treningami, z przygotowaniami. Na służbie po godzinie 15:30, gdy kończą się wszystkie zajęcia, konserwacja sprzętu, ćwiczenia. Mamy nawet rozpisane w naszym trybie dnia całym pracy zajęcia sportowe, więc wykorzystuję ten czas na trening. Mam tu całkiem nieźle wyposażoną siłownię, którą Wam zaraz pokażę. Najczęściej wypadające pytanie to są najtrudniejsze akcje, bądź najbardziej przerażające. Mam zwyczaj odbijać od tych akcji, bo to niestety może kogoś urazić, jak będę opowiadał o jego tragedii rodzinnej czy życiowej, więc opowiadam o najśmieszniejszych. Jedną z moich najśmieszniejszych akcji, którą przypominam, jest wyjazd tej oto drabiny. Mieliśmy wyjazd do papugi, która utknęła na drzewie. Może się to wydawać śmieszne, ale właścicielka twierdziła, że ona jest tak bardzo wartościowa, bo jej wartość później sprawdzaliśmy gdzieś na OLX-ie, wychodzi gdzieś 10, między 10 a 15 tysięcy złotych i twierdziła, że w nocy ta papuga nie odleci z tego drzewa, jak do niej podjedziemy. No niestety, jak podjechaliśmy, papuga odleciała, aczkolwiek szczęśliwie się na następny dzień znalazła, wróciła do właścicielki, nic jej przez noc nie zabiło. Przypomniała mi się jeszcze jedna śmieszna akcja, właśnie związana z tym oto tu śmiesznym pojazdem, znaczy jest bardzo profesjonalny pojazd, nie śmieszny, ale mieliśmy zgłoszony pożar lasu na szlaku przez jakiegoś nadwrażliwego turystę. Przyjechaliśmy na miejsce, nabraliśmy sprzętu, gaśnic, tłumic, żeby jakiś większy pożar gasić. Okazało się, że paliła się po prostu trawa na poboczu i wystarczyło to zadeptać butami, więc to też było śmieszne, no ale lepiej coś takiego zgłosić, niż by się to miało później rozwinąć i zająć cały las. Wracając tutaj do tematów służbowych, do moich relacji z dowódcami, one są bardzo dobre. Dowódcy zawsze mnie wspierają, pozwalają trenować. Aktualny komendant nasz, którego chciałem serdecznie pozdrowić, też również jest prosportowy, więc to cieszy i docenia każde osiągnięcia na arenie strażackiej, ale też w innych sportach, nie tylko związanych z pożarnictwem. Trochę wyżej nastawiłem na Marcina. Tutaj część dla ciężarowców, tu dla wytrzymałościowców cardio, a tu kącik bokserski. Worek, grucha, a jak czasem znajdzie ochota chłopaków, żeby ze mną posparowali, bo mam takich dwóch tutaj, można powiedzieć, sparring partnerów. Troszkę tu sobie robimy taki mini ring i też sobie trochę sparujemy. Aha, mam jeszcze tu kącik fizjoterapii. Rolery, bo lata lecą i coraz częściej używamy właśnie tutaj tego sprzętu niż tamtego. Strasznie chłopaki ryczą po mnie, jak im tam walę. Później oni tam już telewizję oglądają, mają tą ścianę, nie? Naparzą piłką. Cała jednostka dudni. Jak każdy robi trening. To jest nasz kącik bokserski. Tu mam mojego kolegę, starego zawodnika. Ma nawet więcej przebiegu niż ja. Ale przynajmniej jest z kim porobić jakąś technikę na treningu, nie? Trochę gabarytowo, trochę jestem za duży dla Ciebie. Ale boksik można porobić, nie? Także jak widać, mimo już podeszłego wieku, kolega dalej dobrze się rusza.
Dojechałeś normalnie? Widzisz, dopiero teraz oni wyjechali dopiero. Tak, No, gorzej może być drugą stroną, może być nie? No ja w drugą stronę lecę sobie odpocząć na weekendzik teraz, No. także luz będzie. On wygląda najmłodziej z nas generalnie. Pietruszyk, tak. Od niego wygląda może 20 lat. Najgorzej wygląda ten, nie? To jest najmłodszy, co ma 25 lat, nie? Tak, tak. Chyba to jak wino, wiesz? Tak, dobrze mówisz, Formuła turnieju generalnie trochę nawet budzi we mnie taką ekscytację, bo to jest coś nowego, coś czego w karierze amatorskiej ja od tego czasu minęło już 15 lat generalnie nie robiłem, więc lubię takie nowe wyzwania, a na pewno 2 walki jednego wieczoru, no to jest sporo wyzwanie, no tym bardziej, że też nie jestem już najmłodszym zawodnikiem, ale no liczę na to, że ten turniej będzie takim naprawdę ze sportowego punktu widzenia zwieńczeniem mojej kariery. To, że pierwsza runda jest punktowana tak samo jak ta druga generalnie, ale zwycięzca rundy pierwszej przechodzi dalej, nawet w przypadku remisu, no to powinno spowodować to, że te pierwsze rundy naprawdę będą prowadzone w dobrym tempie, naprawdę mocne. Zawsze będzie wynik ten sam, nawet jeżeli oboje ruszymy bardzo mocno i ktoś będzie miał swój plan, żeby sklinczować tę pierwszą rundę, przetrzymać, obalać, wygrać w zapaśniczy sposób, żeby się nie porozbijać. No, będą prowadzone na pewno takie taktyczne podchody, ale tak czy inaczej to wszystko sprowadza się do jednego, że ten, któremu się uda ten plan wdrożyć, ten jest po prostu lepszy i ten powinien przejść do tego finału. Także dla mnie, czy to by były 3 rundy, czy 2, plan ten będę miał i tak taki sam. No, chcę wygrać każdą rundę. Nie, ja już tutaj mam. Tylko sparring, ale... Ja dopłaciłem za to. I spada i od razu łapcie. Idziemy sport. Wszystko dobrze, ostatnio. Marcin, wejdź, ta noga jest tutaj, teraz tak, dostaw tą nogę i kieruj ręce na środkę i pchnij się w przód i z tyłu. Raz. I teraz patrz, jakbym uderzał go teraz biega. Formuła jest fajna, jest coś nowego, no to zawsze coś to nowego to się też sprzedaje. Jest fajnych 4 zawodników, dobry turniej. Też dziwne troszeczkę te przepisy, troszeczkę, bo jest pierwsza walka, gdyby daje 2 rundy i wygrywa ten, kto wygrał pierwszą rundę. No to jest to trochę dziwne, ale no przy 2 rundach nie ma tego jak inaczej punktować, bo jakby jeden wygrał jedną rundę, drugi wygrał drugą rundę, no to wtedy by był remis i by tego nie było można by punktować. Dlatego tam jest to pomysł jakiś na to. Cała ta gala jest bardzo fajna, jest walka wieczorowa, Adamek jest najlepszy polski bokser plus Kalidow najlepszy polski zawodnik MMA, więc też świetna walka, ileś tam walk innych w różnych formułach. Też bardzo fajne, myślę, że to się ta gala sprzeda i to częściej będzie, takie gale będą robione. Dla zawodnika wydaje mi się kwestią szczęścia, jak tam się potoczy ta pierwsza walka, czy jak wyjdzie zregenerowany do drugiej. Dla kibica to w sumie może być coś ciekawego, powrót do wcześniejszych czasów, szukanie czegoś nowego. Zobaczymy jak to wypali, nie? Wolałbym to ocenić po. Chyba nie było oszukane, chyba rzeczywiście wystąpiło losowanie, skoro już faworyci trafili na siebie w pierwszej rundzie. Dla mnie to akurat na pewno jest duża gratka zobaczyć taki pojedynek. No dla chłopaków pewnie może trochę mniej, ale z drugiej strony jak w pierwszej walce stoczą ciężki bój, ten, który wygra ten ciężki bój, to może w finale będzie miał ciut łatwiej. Kąpam się na rękach, podszedłem sobie, teraz mogę sobie tak, albo go raz zabieram sobie, bo ta noga jest ważna, albo dokładam tą nogę, odpycham się od ściany. Takie przygotowanie pod 2 walki 2 zawodników jednego wieczora, czy jakieś inaczej przebiega ten kamp treningowy, czy... Nie, myślę, że jest podobnie, bo docelowo tam jest, tak jakby była powiedzmy jedna walka, razem jakby 5 rund stoczy, to jest tak jest jedna walka powiedzmy mistrzowska, to jest walka o pas, więc nic się tutaj nie zmieniło. Mamy nawet mniej, no bo mamy pierwsze 2 rundy mamy, później odpoczywamy i dopiero po jakimś czasie, kwestia jak pewną godzinę albo 1,5 godziny nawet i nie wiem jak tam dokładnie to jest i będzie walka dopiero druga 3-rundowa, więc te same przygotowania co zawsze. Zrobimy pierwszą, drugą z Kowarą, trzecia pójdzie Sim i zobaczymy co dalej. 5, 6, 7, Tak, 8. później godzina przerwy tak jak na turnieju i jeszcze dorabiam 5 kolejnych. A, bo tu powinien właśnie robić te 2 walki. Okay. Myślę, że no mimo wszystko faworytem tego turnieju był albo Marcin, albo Haratyk, jak gdyby można powiedzieć przedwczesny finał, ale to jest cały czas MMA, tam tych 2 przeciwników też są dobrzy i w MMA nigdy nie można jakiegoś takiego 100% faworyta pokazać, kto wygra ten turniej, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mogę podtrzymać czyjeś ciężkie? Nie bardzo, Róża. I to jest
Ciężkie, na pewno nie utrzymasz. Utrzymam. Ciężkie. Masz sufit? Aha, ty sobie sterujesz kamerką, o ty. Ja bym chciał ją mieć na urodziny. No na pewno. Masz trochę obiektyw taki dobrudzony. To witam w Wahhabskiej Fabryce Mocy i przedstawiam wam moich dwóch najgroźniejszych sparring partnerów. Wyciągają ze mnie resztki sił każdego dnia. To my! Ja się nazywam Hubert Haraty. A ja Róża Haraty. Moje gwiazdy. Dobrze, a ćwiczysz tu często? Tata. I tata, który wygrał puchar KSW. Z Chorwatem, Z Chorwatem, tak? Erslanem i Panem. O, ty już wszystko pamiętasz. Super. Pokazać tego pucharka. Dobra, to znajdź po pucharze, no. Okej. Za chwilę wam pokażemy puchar, który dostał tatuś. To jest od taty puchar. Jeszcze napis. Moja mówiąca się tam w rogu żona, której nie nagrywamy, też ma jakby duży epizod w swoim życiu sportowym, bo była niemalże profesjonalną zawodniczką tenisa stołowego. Także dlatego też tu między innymi stoi. Nagramy ją. I w wolnych chwilach, a takich bardzo wolnych, też sobie czasem zagramy, nie? Nie, Żani? No. Tada! A, jesteś taka pewna, co? Potrzeby! Super, dobra. Już wystarczy. Teraz opas? Trzeba wygrać i się nie dać skontuzjować. To w sumie 2 zwycięstwa i później jeszcze ewentualnie trzecie, żeby zdobyć pas. No. Gdzie już można kontuzję złapać, jak już doleczymy. Chłopaki w pracy przeżyją, bo luty, marzec to nie jest ten sezon urlopowy, więc nie będą źli. Tak, bierzemy puchar w końcu z powrotem do klubu, bo dzieciaki go musiały mieć teraz w domu. No, chcieliśmy go mieć w domu. Tam musi wszystko komentować. No to... Hubert, zapinaj kurtkę i śmigaj do domu. Dobra. Pa! Pa. Pa wam goście! Goście. Miłego dnia albo miłego wieczoru. Kiedy wy oglądacie, to nie wiem. Życzę do widzenia. Do widzenia. Dobra, to na trening. Ja w ogóle myślałem, że będzie turniej na zasadzie, że na jednej gali będą walki półfinałowe i powiedzmy parę gal dalej będzie dalej. Tak żeśmy się nastawiali, dlatego troszkę nas zaskoczyło to, że to wszystko jednego wieczoru, ale ja jestem taki rocznik prajdowski, wychowałem się na tych turniejach, więc na początku gdzieś tam sceptycznie do tego podszedłem, a później mówię, kurde, prawie 25 walk zrobionych w sposób standardowy. Zawsze pełne przygotowania, zawsze normalnie jedna walka jednego wieczoru. Czemu by nie spróbować i taki pozytywny dreszczyk emocji temu towarzyszy. Kratos! Oleszczu! Nie, kopię midla. Raz. Chodzę, zamieniam. 2. Za trzecim razem kopię haja, partner wie, że za trzecim razem będzie kopał haja, tak? Kopię haja i po tym od razu jak odłożę nogę, idziesz po nogę. Hop! Wybrania. Ja od początku mówiłem, że dla nas jakby nie ma znaczenia, z kim będziemy się bili. To jest to turniej, więc chcesz być mistrzem, to musisz pokonać każdego. Ale raczej ja czułem, że może to być Marcin Wójcik, bo nawet śledziłem Twittera i widziałem, że jednak ci kibice chcieliby zobaczyć ten pojedynek, a zestawiając Rafała z kimś innym, Marcina Wójcika z kimś innym, to nie mieliby do końca tej pewności, czy tak się stanie. Podchodzimy do tego tak jak do normalnej walki, wygrywamy półfinał i idziemy po pas.
Jedynie co, no to ryzyko jest takie, że nawet jak się wygra pierwszą walkę, to może być tak, że się nie wyjdzie do finału. Ścięcie jakieś, czy jakakolwiek inna kontuzja, że wykluczyć z walki finałowej. To akurat dotyczy każdego zawodnika, więc... Każdy ma takie ryzyko. Co do kondycji, no kondycja nie będzie aż tak ważna jak wytrzymałość, bo normalnie walka mistrzowska to jest 5 rund, a tutaj to mamy rozbite na 2 walki. Więc na pewno mental, siła dynamiczna, szybkość i jakiś dobry pomysł, jakaś dobra taktyka. Można powiedzieć, że jedynym minusem tego zestawienia jest to, że obydwa jesteśmy ze stajni Art Knoxa. Od Artura, naszego menadżera, no 50% automatycznie jest mniejsza szansa, że Art Knox wyjdzie z tego turnieju z kolejnym pasem. Ale z drugiej strony ma pewność, że ktoś będzie w finale. No też nie ma, nie? No ma. Wygra, ma, złapie kontuzję No ale to przy i wchodzi każdej, Erslan. ale to przy każdej walce. Tak? No, że może tak być. Odnośnie tej walki jeszcze się mówi, że to jest mały finał. I czy też to tak postrzegasz? Według rankingu gdzieś tam stworzonego przez KSW można tak powiedzieć, no ale tutaj nie można żadnego zawodnika turnieju skreślać ani lekceważyć. Dokładnie, ja też uważam, że troszkę ludzie lekceważą i Sylwę, i Damiana Piwowarczyka. No to nie jest tak, tutaj w tym turnieju nie ma łatwych przeciwników, a finalnie może się okazać, że właśnie Marcin Wójcik będzie leżał lepiej Rafałowi niż na przykład Damian, więc no nic, no, trzeba zrobić robotę, no i tyle. Sport zawsze był bardziej moim hobby, a Straż Pożarna była głównym źródłem utrzymania zarobku, bo wiadomo, sport jest takim, tym bardziej MMA, tak niepewnym źródłem dochodu, utrzymania rodziny, że niestety mało ktoś sobie w Polsce na to pozwolić, tym bardziej mając rodzinę, dzieci na utrzymaniu, dom, więc dlatego zawsze Straż Pożarna była dla mnie takim mega zabezpieczeniem, co nie zmienia faktu, że kocham tą robotę, uwielbiam być też strażakiem, ale myślę, że teraz na ten moment to idą współmiernie, równomiernie obydwie te profesje na podobnym poziomie. Jakby teraz padło pytanie, musisz z czegoś zrezygnować na ten moment, to wolałbym nie wybierać po prostu, bo lubię obydwie roboty i póki nie będzie ta sytuacja życiowa mnie do tego nie zmusi, wolałbym nie dochodzić do tego momentu, żeby wybrać. Dużo fejkujemy, dużo pracujemy, dużo zmieniamy stójeczki. Ty Marcin pokażę tego haczyka, pokazuj i drugie tempo haczyka wrzucaj, dawaj. Marcin Wójcicki. Obydwoje w sumie. Ustawmy, że Marcin jest jak jedna całość i to same podpowiedzi są do jednego i drugiego. Marcin to Marcin. Wójcicki, pokiwaj się też z balansu. Pokiwaj się balansem, tak. O to chodzi. Bardzo praca jest inna. Gala Epic to jest taki powrót do korzeni i to z mojej perspektywy wygląda bardzo dobrze, no bo walczę już 17 rok, jeżeli dobrze liczę. I generalnie ja pamiętam te czasy Pride i pamiętam te czasy, gdzie wychodziło się do walk w strojach swoich dyscyplin bazowych, gdzie wychodziło się do strojach w kimonie. Sam gdzieś w spodniach od kimona startowałem na pierwszych zawodach amatorskich właśnie w 2007 roku. Powrót do korzeni i taki naprawdę dużo takich pozytywnych emocji z tym się wiąże. Jeszcze zasady Pride, jak te Pride nazwa gdzieś się przewija, to też trochę mnie to buduje. Walki grapplingowe to też jest coś fajnego, żeby kibicom pokazać, że MMA to jest wszystko, że to jest boks, że to jest walka na zasadach tylko i wyłącznie chwytanych, że można to wszystko połączyć, że te zasady są różne. No, MMA to jest król sportu walki generalnie i ta gala powinna to pokazać. Jeżeli KSW takie zasady postawiło prowadzić, to myślę, że mają na uwadze to, żeby turniej się rozstrzygnął tego dnia, a nie żeby ktoś tam wypadł w tej pierwszej rundzie. Trzeba było robić jakieś dogrywki albo żeby ta osoba była nieźle. Pół godziny, a jak cię wsadzą w ogóle jak cię wsadzą, tak, to jest tak, no tak Marcin jest dobry. To daje większe pole jakiejś taktyki dla zawodników, ale też daje większe pole do tego, żeby więcej błędów popełnić. Można czasami, już nie chcę wchodzić w scenariusze, no ale taktyczne rozegranie tego turnieju będzie naprawdę ważne. Mocny ten Marcin. Jeszcze w porządku, 15 sekund! ale coraz ciężej, teraz stream. Stream to trochę jak mój kryptonit był. Mocne zapasy, mocny boksik. Ciężko go przywrócić, a sam przewraca dobrze. Także czekamy mocne rundko teraz, nawet.
Bierzemy go, nie? Organizacja to zawodnicy, a zawodnicy to są fani. No, w tym względzie, że gdyby nie fani, no to nas zawodników by też nie było. Naszą wartością są ludzie, którzy nas oglądają, którzy gdzieś tam nas śledzą i którzy nam kibicują. Także to, że ukłon w stronę kibiców był pod tym względem, że mogli wylosować parę w półfinałowe, uważam, że świetny pomysł. To było bardziej na zasadzie kojarzenia zrobione, w tym sensie, że my walczyliśmy z Rafałem gala po gali, wygraliśmy w podobny sposób, on wygrał przez knockout, ja wygrałem przez knockout i kibice po prostu nas skojarzyli razem i w te parę klikali. Tak mi się wydaje, że to było w ten sposób robione. Żeśmy walczyli z Kleberem, załóżmy na jednej gali, to prawdopodobnie ja bym spotkał się z Kleberem w pierwszej walce i tak to wyszło. Byliśmy skojarzeni ze sobą, stąd po prostu te pary półfinałowe. Druga sprawa jest taka, że wcale nie powiedziane, że Damian tego drugiego półfinału nie wygra i że to z Damianem będę mógł się spotkać na przykład w finale. Każdy z nas ma swoje atuty, na każdego ten plan będzie inny. Jeżeli Kleber zawalczyłby ze mną w pierwszej walce, podejrzewam, że zawalczyłby trochę inaczej niż będzie walczył z Damianem. Skupiam się rzeczywiście prawie w 100% na walce półfinałowej, no bo tą walkę musimy wygrać, żeby dostać się do finału. I teraz skupiam się typowo na Rafale. No, gdybym wylosował Klebera, to przygotowywałbym plan tylko i wyłącznie pod niego. Na razie o tym finale nie myślę. Dla mnie naprawdę to nie robiło większej różnicy, z którym z tej trójki wygram, bo i tak koniec końców muszę być najmocniejszy z nich, żeby wygrać turniej. No ten drugi półfinał tak się zapowiada, że ta walka nie potrwa więcej niż pierwszą rundę, a według mnie nawet nie potrwa dłużej niż 2-3 minuty. 50/50, ale jakbym miał obstawiać gdzieś tam pieniążki, no to postawiłbym, żeby ten kurs był trochę większy, albo Kleber przez KO, albo Piwowarczyk przez submission. Jak się rzucą te rolniki, a się rzucą zaraz na nas, to sobie lepiej sobie pakuj, bo patrzę, teraz jest okej jeszcze, nie? A za chwilę może by zaczną wyjeżdżać, zaczną to i będzie p***a będzie. Nagrywają cię, bo później rolniki ci wsiadą pod tą, że... No ja do rolników nic nie mam, no, bo niech sobie robią co chcą, nie? Tylko niech nie zamykają sali czasami, nie? Ja jestem rolnikiem. Bo musimy się napalać. Jak na to, że po treningu to całkiem nieźle, nie? A już naprawdę mocy jest coraz mniej, no ale to był ostatni trening taki najmocniejszy chyba, bo to kończymy dzisiaj okres sparingowy. No i co, jedziemy teraz właśnie razem z żoną i z synem do spa sobie wypocząć na weekendzik. W niedzielę powrót i od poniedziałku jeszcze te 2 tygodnie taki tapering. Podszlifujemy tą formę do końca, tak żeby 24 wszystko było na 100%. Bardzo mocno popchnij ją gdzieś tam do sam środek, dawaj, mocno. Nieźle, nieźle. Filip na razie jego popisowy numer to jest puszczanie choczka, nie? Nie, no generalnie cały czas ruszamy się, chodził na basen, teraz chodzi cały czas na Ninja Kids Warriors, generalnie ten tory przeszkód. Oprócz tego wiadomo, że w domu mnie cały czas atakuje, gdzieś tam się szarpiemy cały czas. Na matę też od czasu do czasu przychodzi. Także podstawy będzie miał na pewno dobre, bo na razie dla mnie ogólny rozwój, a później jeżeli tylko będzie chciał, no to pewnie wyląduje na macie i to jest całkiem prawdopodobny scenariusz. Czy ja bym chciał, żeby Filip walczył? Ja bym chciał, żeby robił to, co będzie chciał on generalnie. Także jeżeli wybierze matę, to ja zrobię wszystko, żeby na tej macie spędzał jak najwięcej czasu, a jeżeli będzie chciał pływać czy grać w piłkę, to podejdę do tego w ten sam sposób. Także generalnie liczy się to, co on wybierze, a nie tego, co ja bym chciał. Nie? A i co? Wygrywasz na razie? Jesteśmy razem od 15 lat. Jak na razie tylko raz miałam okazję zobaczyć Marcina walkę na żywo. Była to gala w Pile. Tak, no powiem szczerze, że bardzo się stresuję i denerwuję, jak Marcin walczy. No ale co, kibicuję mu cały czas, ponieważ wiem, że Marcin jest naprawdę kompletnym zawodnikiem i wychodzi z tych walk cało. To będzie naprawdę ogromny stres z tego względu, że stresuje się, jeżeli walczy raz jednego wieczoru, a tutaj będą 2 walki, więc szczerze mówiąc, no, pierwsze emocje opadną, a już się zaczną kolejne, także na pewno będzie to stresujące. Ja teraz myślę o tym, żeby dokończyć to jedzenie na pewno i żeby wylądować już w tym hotelu, bo naprawdę sparingi dzisiaj były bardzo ciężkie, ale w Bangkosie tak jest zazwyczaj. Mam piątkowe popołudnie i weekendzik teraz wolny, od poniedziałku wracam do maty.
Mówię, będzie ten tapering, będzie ostrzenie formy tylko po to, żeby tego 24 do tego być naprawdę w 100% gotowy. Także oglądajcie, kibicujcie, trzymajcie kciuki, widzimy się albo na hali, albo przed telewizorami. Pozdrawiam.